tokarce mojej Kowo S30. Tokarka ta jest zbudowana z wrzeciennika. To jest ta cała część górna, wrzeciona, złoża, z suportu, szufladki i imaka. Na wrzecionie mamy zamontowany uchwyt tokarski na gwincie, który jest zabezpieczony nakrętką, która ściska ten gwint. Tu znajdują się dźwignie do zmiany prędkości obrotów wrzeciona. To jest tak zwany odwłok. Jeśli przełączymy tą dźwignię w prawą stronę, mamy większe obroty. Jeśli przełączymy w lewo, mamy mniejsze obroty. Tu niżej są tabele, które są potrzebne, jeśli chcemy naciąć jakiś gwint. Mamy tu skok od 0,375 do 44 w gwintach metrycznych. Z lewej strony, troszkę dalej, mamy tabelę z prędkościami obrotów wrzeciona. To jest dźwignia do zmiany rodzaju gwintowania. Albo gwint metryczny, albo gwint calowy. Ta dźwignia służy do zmiany prędkości wałka napędowego albo do zmiany prędkości śruby pociągowej. To jest śruba pociągowa, za pomocą której możemy nacinać gwinty. Tu z kolei znajduje się dźwignia, która służy do zmiany rodzajów napędu. W tą prawą stronę, jeśli jest przełączona, tak jak w tej pozycji, to napędza nam ten wałek. Jeśli przełączymy ją w lewą stronę, to będzie napędzała nam tą śrubę pociągową. Ta z kolei dźwignia w tej tokarce służy do zmiany obrotów wrzeciona. Lewo-prawo i także służy do wyłączenia, do zatrzymania obrotów wrzeciona. Jeszcze powiem, ta dźwignia z numerem 3 jest teraz w pozycji zerowej, co powoduje to, że uchwyt nam się obraca bez zazębiania z żadnymi trybami. Tutaj ta dźwignia przy cyfrach 1, 2, 3, 4, 5, 6 także służy do zmiany prędkości wałka napędowego i śruby pociągowej. Na suporcie mamy tu dźwignię, która służy do włączenia posuwu. Jeśli mamy wyciągniętą, to mamy włączony posuw wzdłużny. Jeśli mamy wciśniętą tą dźwignię, to wtedy włączamy napęd szufladki.
a do włączenia posuwu służy ta dźwignia. Możemy sobie także za pomocą tego zderzaka ustawić miejsce, w którym chcemy, żeby wyłączył nam się posuw. Nie należy tego stosować do wyłączenia śruby pociągowej, ponieważ możemy sobie uszkodzić tryby albo inne części mechaniczne skrzyni posuwów. Ta dolna część to jest jakby skrzynka posuwów. Ta górna to jest wrzeciennik, odpowiada za napęd wrzeciona. Ta cała część górna napędzająca jest połączona za pomocą odpowiednich kół zębatych, które znajdują się we wrzecienniku i skrzynce posuwów i napędza śrubę pociągową i wałek napędowy. Jeszcze w końcowej części tokarki znajduje się konik, za pomocą którego możemy wiercić lub podtrzymywać długie elementy, wałki, śruby, tulejki. Tu na samej górze znajduje się imak, w którym mocujemy różne noże. Także jeśli toczymy jakieś stale trudno obradzalne, czy wiercimy, używam płynu do chłodzenia, który jest uruchamiany właśnie za pomocą tego zaworu. Z tyłu, w tylnej części tokarki mam kopiał, który służy do toczenia stożków. Należy go odpowiednio ustawić, odblokować końcówkę